Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i to jest drugi odcinek serii komentary. Dzisiaj będę komentowała pana. Tak się nazywa jego kanał, słuchajcie, Redolescence. Gdzieś tu pewnie Wam wyświetlam, ale nawet jeżeli nie wyświetlam, to w opisie macie link do tego akurat odcinka, który ja dzisiaj będę komentowała. U tego pana mam multum tak naprawdę do komentowania. Wybrałam sobie jeszcze jeden odcinek, ale uważam, że na ten miesiąc będzie bardzo fajny, bo ja też zrobiłam film na ten temat i Wy już go obejrzeliście, a teraz będzie tak jakby propozycje od Pana i od tego, jak Pan widzi elegancję w perfumach. Myślę, że to taka fajna konfrontacja, dlatego ten temat idzie jako pierwszy. Po prostu on podał takie perfumy, 10 takich zapachów, no i ja się po prostu do tego odniosę. Także serdecznie Was zapraszam. To zaczynamy. Elegant perfumes for women. Now, of course, when we're talking about elegance, we're talking about being dressed up, maybe wearing a nice dress, going to a formal event, also wishing to convey an elegant attitude, one that is poised, one that is not aggressive or assertive. You're keeping your calm, you're very well put together, very elegant. Your words have weight and sustenance, they have meaning. And I think these are all perfumes that kind of match that aesthetic, and I would consider all of them to be quite beautifully elegant in their own way. Nevertheless, I'm excited to share this list with you in just one moment, but before I dive into the video... Tak nakreślę, że dla niego elegancja to jest ogólne też nastawienie, ogólny aparycja, nie tylko ubiór, oczywiście też na to się składa, ale też gesty, też słowa, które ważą u takiej osoby, czyli kiedy taka osoba wypowiada jakieś słowa, mają one wartość i swoją wagę, że elegancja to jest po prostu ogół, a nie tylko jakaś jedna rzecz typu ubiór i to wszystko. No więc słuchajmy dalej, co ma do powiedzenia. Now, in the number 10 spot, and I'm going to start things off with a fan favorite. When you look at this list, you'll see it's quite diversified. Some designer, some niche, some new, some old school. So I want to cater to a lot of different personalities with this list. And in the number 10 spot, I'm going to go with the original Libre by Yves Saint Laurent. And there's this anecdote, and I always share it, so I do apologize if you've heard this before, but I went to a bank and the teller was wearing this perfume, and I just complimented her on it. I said, "You smell really good. What are you wearing?" And she goes, "Oh, I'm wearing Libre by Yves Saint Laurent." And I said, "Yeah, makes sense, right?" In that moment, like it clicked. I'm like, of course, she smells good. Czy nie jesteście już zdziwieni? Czy jesteście? Jakie macie swoje myśli na temat tego zapachu? Co czujecie, kiedy go wąchacie? Co myślicie ogólnie o tym zapachu? Czy odbieracie go jako elegancki? Ja powiem Wam tak. Nie wiem, jak mężczyźni klasyfikują elegancję. To jest chyba na jakimś takim poziomie nie do zbadania, moim zdaniem. Zresztą u nas chyba też. Ale nigdy, powtarzam, nigdy nie ujęłam w żadnym swoim zestawieniu tego zapachu jako zapach elegancki. Ja wprawdzie mam wersję Intense, ale ja bardzo dobrze znam tę podstawową, bo też ją miałam. I nawet ta podstawowa to absolutnie nie jest dla mnie zapach elegancki. Tu jest mocno przede wszystkim ciężko, bardzo silnie projektująco, co też troszeczkę mi wyklucza to z bycia eleganckim. Ja uważam, że elegancja nie krzyczy, a ten zapach krzyczy. Nie wiem, jestem w szoku, że w takim zestawieniu Libre się pojawia. Ja sama nigdy w życiu bym go tu nie ujęła. Lecimy dalej. if you want to go with a niche expression. So this one has vanilla, there's coffee, there's musks,
There are some floral notes in here as well. So this is elegant with a touch of mysteriousness. And this is great for the woman who has, all right, dare I say, a bit more of an assertive personality, assertive without being aggressive, because I think there's a distinction to be made between those two adjectives. This one by Inicio Parfum Privé is called Mystic Experience. And this one also has a bit of patchouli in the dry down. Now, the patchouli is not like overly rich or dark, but it's a fixative, so it's going to prolong the longevity of the fragrance, and it adds a really nice complement factor to the vanilla. So the vanilla and the patchouli really go hand in hand quite beautifully in this fragrance. It's an Inicio, so with it being a niche brand, of course, it's going to be a bit... Nie rozumiem. On tutaj mówi o Mystic Experience Inicio. Przynajmniej tak wymienił nazwę. Ale w całym zestawieniu podaje Addictive Vibration i ponieważ ja oglądam ten film pierwszy raz, ja po prostu zajrzałam do opisu, to jestem w szoku. No bo jeżeli mówię o Mystic Experience, to ja chyba go kiedyś testowałam, ale jakoś nie pamiętam, żeby on był strasznie waniliowo-paczulowy. Być może. Dla mnie chyba kojarzę go z czymś owocowym bardziej. Ale Addictive Vibration mam. I teraz kupiłam ten zapach nawet nie w ciemno, bo stwierdziłam, że ja Initio naprawdę lubię wszystkie zapachy i biorę. No i teraz jestem bardzo pogubiona, bo on nawet tutaj wyświetla na pasku Initio Parfum Privé Addictive Vibration. Nie wiem, czy o tym zapachu mówi, ale sposób, w jaki on go opisuje, to chyba jednak nie mówi o tym zapachu. Dlaczego? Bo to jest zapach bardziej bym powiedziała miodowy. To jest zapach trochę miodu bardziej zwierzęcego, takiego aż wibrującego w nosie. Bardzo dobrze się go nosi, a parametry to ma genialne, ale absolutnie bym nie powiedziała, że on jest elegancki. No dla mnie nie, dla mnie to jest zapach fajny, dobrze mi się go nosi, chociaż ja aż tak miodowo, może wanilia to jest faktycznie z paczulą podana, tylko on nazwał to inaczej, było, że nie wiem, ale to jest zapach taki, jak to nazwać, uczucie, bo miód ma, jak wąchacie w miodzie, otwieracie miód, to on ma pewną taką dozę zwierzęcości, która jest taka jakby nie za bardzo słodka, tylko właśnie tam czuć, że to jest takie odzwierzęce. I tu też to nie do końca jest słodycz. Znaczy wy wiecie, że to jest jakaś tam słodycz, tylko że to jest jakby taki akcencik zwierzęcy. Bardzo, bardzo dobrze się nosi ten zapach. Naprawdę uwielbiam. Jest po prostu cudowny, ale nie jest moim zdaniem w ogóle elegancki. Zobaczmy dalej. more expensive, but Oso Scents has this for a good price. Now, the next one, the original is flirty, right? Like, I love the original. I love smelling it on women. It is a beautiful fragrance. And I mean, it's iconic. It came out such a long time ago. There is something about this flanker specifically. I purchased my bottle from Macy's. There's something about this flanker specifically with that overdose of iris that gives it this profound floral heart that the original doesn't have. And this is floral in such a different way from the original. And this one by Victor and Rolf is called Flower Bomb Dew, D-E-W, Flower Bomb Dew. As soon as I smelled it, I'm like, why am I loving this so much? And again, it's quite disparate from the original. The original I freaking love, right? But there's something about the iris in here, the frosted glass bottle, and it's a bit more elongated, a bit taller than the original. But I don't know if they still make this one. I know Oso Scents has it on their website, but this is beautiful. Now,
Muszę mu przerwać. Ja w ogóle nie wiem, ja jestem w totalnym szoku. Kupiłam próbkę i muszę powiedzieć, że no, jak mnie oglądacie, to wiecie, że to nie jest jakiś taki mój i nie jestem targetem dla linii Flower Bomb od Viktor & Rolf, ale ja już miałam ten zapach i faktycznie jest tu irys, który robi bardzo fajną robotę, bo to jest taki irys trochę jakby migdałowy, taki bardzo kremowy. Tak, on dodaje niesamowitej kremowości temu zapachowi. To jest bardzo ładny zapach, ale znowu nazwać go eleganckim, to ja mam inne pojęcie o elegancji. Tu brakuje wytworności temu zapachowi, tu brakuje subtelności, wyważenia. Jest zbyt słodko według mnie, jak na elegancję. Ładny zapach po prostu. To jest akurat zapach, który jakbym miała, to bym pewnie zużyła. Ładny po prostu zapach, ale nie elegancki. Zobaczmy, co dalej mówi. Right? Like, if you like the original and you're buying this because it has Flower Bomb in the name and you're like, oh, how different can it be? It's different. It is very different from the original. You must like Iris. Iris is clean and elegant. Okay? It comes across both clean and elegant as opposed to some of the yellow, more astringent floral notes like ylang ylang or freesia or narcissus. Those are in a totally different ballpark. Now, this one has a lot of either peach, apricot, or both with some white flowers. It is beautiful, very elegant. So this is for the, sagely woman. This is for the woman who possesses a breadth of knowledge. She's quite sagacious. And whenever she speaks, everyone listens. And I know this is iconic, so I hope to make a few people happy with this one because I really, really love this fragrance. By Lancôme, this is called Trésor. Now, with regard to other Lancôme fragrances like Idole, Idole is more youthful, I would say. And, I don't mean to conflate youthfulness with inexperience, but sometimes that's how it can come across. And I think we all kind of have that whether conscious or subconscious association, but there's just something about this where the timelessness of the perfume conveys elegance. No właśnie, ja czekam na takie propozycje też od mężczyzn, na docenienie przez kogoś, kto ma tak piękną kolekcję perfum, tego, co było kiedyś. Bardzo się cieszę, że on mówi o Trésor, dlatego że ja, tak jak Wam mówiłam wielokrotnie, odbierałam je na mojej mamie niezbyt korzystnie, natomiast to jest naprawdę przepiękny zapach. I też można się kłócić, czy jest tu sznyt vintage. Pewnie w jakimś stopniu jest. Moim zdaniem to po prostu jest klasyczny, kwiatowy zapach. Dzisiaj już tak mówię o tego typu zapachach, że jest to po prostu klasyka. Kiedyś, jako 20-latka, odbierałam to z kolei mocno vintage. No ale wiecie, też perspektywa moja się zmieniła, doświadczenie perfumowe się zmieniło i takie kompozycje uważam za eleganckie. Ale kiedy tak sobie przypomnę o tych, kiedy miałam 20 lat i mama używała tych perfum, to faktycznie one zawsze jej dodawały elegancji. Mimo że może ten zapach nie do końca mi przypadał na niej do gustu, to muszę powiedzieć, że to było od razu, ja się czułam, że to jest jakieś ważne wyjście, kiedy mama zakładała te perfumy, więc jest to bardzo, bardzo zapach elegancki według mnie i tu się do tego przychylam. No zobaczmy, co dalej mówi. Now, we might as well get this next one out of the way. This is the most elegant perfume that Parfum de Marly has put out. Although, I will say, I think Meliora and Athalia are both on that list.
And I think they both have something special going for them. I don't like either one of them as much as I like this one. This one is Valaya. And this is a lot of orange blossom. You have like this almost like pear-like thing happening in the opening. It's bright, sparkling, citrusy, clean musks with a tiny bit of vanilla in the dried down. Certainly not as much vanilla as something like Delina Exclusive. And of course, there's also Valaya Exclusive that has the added almond note. Again, it's noticeable, but it's not overly strong. Valaya is beautiful. Jak on może strzykać palcami, gdzie mi normalnie robi się niedobrze? Ja tego tak nie... O Jezu. Nie mogę teraz tego zapomnieć. Obrzydliwe po prostu. Od dziecka tego nienawidziłam. Kiedyś mój wujek to robił, wiecznie go błagałam, nie rób tego, bo mi normalnie jest niedobrze i słabo. Valaya. Zgadzam się. Pewnie gdybym ten zapach miała, to też bym go zaliczała do raczej tych eleganckich. Po pierwsze, ja go kiedyś testowałam, był na mojej wishliście bardzo, bardzo długo. W końcu z niej wypadł, bo nie miałam tej takiej myśli natarczywej, że naprawdę chcę go mieć. A jak nie mam tej myśli natarczywej, to znaczy, że coś z tej wishlisty mojej musi wylecieć. Natomiast uważam, że jeżeli ogólnie chodzi o Parfum de Marly, to jest jedyny zapach, który mi się podoba. Jakościowo, parametrowo, to jak się pięknie układa. On jest bardzo, bardzo elegancki i faktycznie leży na piżmie, które tu jest mega wytworne. Także zgadzam się. Zaliczyłabym też ten zapach do eleganckich. Zobaczmy, co dalej mówi. Now, if we're talking about florals with authority, and again, the focus on this one is jasmine. And there's just something about, I don't know what it is, you know, everything this brand puts out for whatever reason ends up being polarizing. I swear to you, it doesn't have to be. But for whatever reason, there's a sect of women who are like, I love it, it's my signature scent. And then on the flip side of that same coin, women are like, I can't stand it. So what side of the fence do you fall on with this one? But this is an indolic jasmine fragrance, and this one is the original Alien by Mugler. Now, I also have the brand new Alien Pulp, and I'm telling you, the berry nuance in the opening of this fragrance, to die for. I love it. This is the most, in my opinion, the most youthful Alien that the brand has ever put out, and the flirtiest Alien that the brand has put out. But there is something that is unequivocally iconic about the original, so you have to give it its flowers. Now, Dobrze, to on mówi o alienie podstawowym. Chwilę też pogadał o pulpie, że najbardziej młodzieńczy, cudowny zapach, jaki wyszedł. Faktycznie, wielokrotnie Wam mówiłam, ale on mówi o tym. Ja po prostu umrę, jak nie przeczytam tych Waszych komentarzy. Myślę, że będzie się bardzo dużo działo w tych komentarzach. Piszcie mi koniecznie. Dlatego, że na tyle, na ile Was znam, swoją społeczność i Wy znacie mnie, to wiecie, że no w takim zestawieniu Alien nigdy w życiu nie mógłby być, bo jest zbyt polaryzujący. Raczej elegancja wymaga czegoś stonowanego, czegoś akceptowalnego, nieprzyduszającego. To jest bardzo projektujący zapach, bardzo silny. Ja sama mam pełno znajomych, którzy nie cierpią tego zapachu i nie mogą go znieść, więc bardzo wiele osób jest ryzyko, że odebrałoby Was bardzo negatywnie, a nie elegancko. Zresztą w DNA tego zapachu nie ma moim zdaniem nic z elegancji. Ja go ubóstwiam, ale a myślę, że świat jest jednak podzielony, tak samo jak zawsze się śmieję, że jest Team Angel i Team Alien, więc to już o czymś świadczy. Zobaczmy, co dalej mówi. Fragrance has this hint of vanilla in the dried down with this creamy sandalwood richness. And by Latafa, this one is called The Kingdom for Her. Now, this one is inspired by Silk Santal by Kayali. They're a bit different, so it's not a one-to-one match. So, you know, try them both and see which one you prefer. At the end of the day, I don't think Kayali fragrances
are very expensive and they're so beautiful. I have purchased 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 of them from Sephora, all different sizes. Love the brand. This one, you can find it at ososense.com for dirt cheap. And so this is what I meant. We have some niche, we have some designer, some iconic, some more modern, some Middle Eastern. So no właśnie. To Wam pokazywałam, ten zapach The Kingdom od Latafy i on właśnie mówi, że tak, że to jest ten kajali właśnie ślubny. I ja Wam powiem, że ja ten zapach nosiłam globalnie i on jest śliczny, ale znowu, no ja bym go eleganckim nie nazwała, dlatego, że ja mam taki problem, że dla mnie wanilia, która tu jest też i daje sporo słodyczy, jest zbyt sensualną nutą, zbyt sensualnym składnikiem, żeby można nazwać takie perfumy eleganckimi. To nie jest tak, że nie ma takich perfum, bo uważam, że Bibi akurat Vanilla Factory może do takich należeć i jak najbardziej jest to zapach, jest to wanilia podana na bardzo elegancko, bo nie na słodko. Ale takich wanilii jest mało. Ta wanilia nadaje się na ślub, ale moim zdaniem to, w jaki sposób jest ten zapach, no jest jedwabiście ukręcony, naprawdę świetne parametry, w ogóle bardzo, bardzo dobry zapach, ale dla mnie znowu, w moim mniemaniu, nie będzie takiego odbioru osoby eleganckiej, kiedy ktoś będzie pachniał tym zapachem. Ja się mogę mylić i czekam na Wasze zdanie na ten temat, ale ja bym go nie nazwała eleganckim. Jednak mam inną definicję zapachu eleganckiego. Słuchajmy, co powie dalej. one of the most elegant floral perfumes that I have in my collection. Regardless of which concentration you go with, there is something that I will always admire about the original Chloe. Love this fragrance. The bottle is iconic, the presentation is iconic, the name is unforgettable. The scent itself is also embedded in my memory permanently. Beautiful fragrance. In the number 2 spot, and I went with another classic, and far more of a classic than Trésor, if I'm being honest with you. And if we're talking Chloe by Chloe. Ja nie będę się tu wypowiadała. Uznajmy tak. Mogę stwierdzić, że w jakimś stopniu jest to zapach elegancki. Nie jest on przytłaczający, jest on kwiatowy, mydlany, czystościowy może bardziej, no, jak to go odbiera, ale tego typu zapachy zawsze będą też eleganckie. One będą zawsze dobrze i pozytywnie odbierane. Bardzo często Wam o tym mówię, więc się tu absolutnie nie czepiam. Co dalej? spot, and I went with another classic, and far more of a classic than Trésor, if I'm being honest with you. And if we're talking about elegance, this is elegance personified, or elegance in liquid form, I should say. That kind of summarizes it better. I think this is a beautiful, sultry, elegant vanilla fragrance, and you can't go wrong with this one. The 2025 release is also spectacular, one of the best perfumes released in 2025. And of course, I'm alluding to the flanker of this one, but we're talking about the original Shalimar by Guerlain. Again, liczę na to, że zrozumieliście. Ten cały jego wywód był właśnie o Szalimarze, że to jest taki zapach słony, waniliowy, że jest rozkochany i uważa, że to był najlepszy wypust w 2025. To właśnie ta nowa wersja Shalimara, ale on nadal chciałby powiedzieć, że dla niego najelegantszym jest Shalimar w wersji tej podstawowej. Jest to zapach bardzo elegancki. U mnie zawsze dowiecie się, ode mnie zawsze usłyszycie taką informację, że wszystko, co jest zakorzenione w starym perfumiarstwie, ma przekaz elegancji. Dlatego, że nie każdego kiedyś na te perfumy było stać. Naprawdę bogaci i bardzo eleganccy, wytworni ludzie tylko perfumowali się.
Za czasów starożytnych robili to tylko królowie, wypachnione komnaty i tak dalej. Teraz jestem mądra, bo przeczytałam książkę Agnieszki. Pozdrawiam Cię serdecznie, przepiękna książka, już Ci to pisałam zresztą prywatnie. I w związku z tym stare perfumiarstwo będzie nam z automatu kojarzyło się z elegancją. Jeżeli on mówi o Shalimarze, to ja absolutnie nie powiem nic negatywnego. Ja sobie wzięłam tę wersję L'Essence, uważam, że równie elegancka, ale tą podstawową też znam i uważam, że nie każdy musi je kochać, ale kto je nosi i kto je kocha, jawi nam się jako osoba elegancka zdecydowanie. Co dalej? Again, there's nothing casual about this perfume. Although, look, I know women who have made it their signature scent, so much so that they wear it every day. But whenever I smell Shalimar, I'm like, okay, this is like a formal occasion perfume. And Samsara is another one that I feel the same way about, and Mitsuko is another one that I feel the same way about. But Ale widzicie, że mimo tego, że pokazuje nowoczesne kompozycje, to sięga po te stare Samsara, Mitsuko, stare vintage'owe, aldehydowe, mydlane, różnego rodzaju perfumiarstwo stare. W ogóle, jeżeli mówimy o też perfumach eleganckich, to najwięcej moim zdaniem właśnie da nam marka Guerlain. Najwięcej tam uzyskamy takich klasyków, które po dziś dzień możemy kupić i naprawdę, naprawdę dadzą 100% elegancji. Zgadzam się z nim. a lot of fragrances that can be quite classic, and then they have some that are a bit more modern, a bit more everyday, I suppose. There's just something about Shalimar. It's this refined elegance that I think is unmatched. And I don't think any other modern day perfume falling within the same genre has lit a candle so far to the success and the beauty of Shalimar. Not to mention that it's such an iconic olfactive profile that it's instantly recognizable. As soon as you smell it, you're like, yeah, that's definitely Shalimar. And I think this one is a more modern take on a patchouli rose combination. Whenever I think of patchouli and rose, I think of Darcy by Parfum de Marly, which, if we're being honest, came after or succeeded the release of Coco Mademoiselle by Chanel, which is probably one of the most elegant perfumes out there. And then, of course, we also have Chance by Chanel. That one is elegant, but a bit more youthful. And again, sometimes people conflate youthfulness with an experience, which can be the case with a lot of these profiles. But this is a modern day rose and patchouli fragrance. And it's available in a couple different concentrations. So play around with both of them to really Wymienia teraz zapachy, które są właśnie paczulowo-różane, że uważa, że w ogóle ten segment jest bardzo, bardzo elegancki. Oczywiście róża zawsze będzie elegancka i róża zawsze pokaże, jakby uwydatni elegancję danej osoby, to bez dwóch zdań. Wymienia Darcy zapach od Parfum de Marly. Widać, że ta marka jest bardzo dobrze jemu znana. Ja niekoniecznie jednak sięgam po to. Kiedyś może Wam opowiem dlaczego. I drugi to jest oczywiście Coco Mademoiselle Chanel, który uważa, że za top of the top elegancji, ale skoro te zapachy wymienia, no to o nich mówić nie będzie. But this is a modern day rose and patchouli fragrance, and it's available in a couple different concentrations. So play around with both of them to really see what the diffusiveness is like on your skin. But there's just something about this fragrance that I love, although I will admit my favorite is the Musk Noir flanker. That one is just so sexy. This one, I don't think is trying to be sexy, but depending on the woman who wears it and how she... Myślę, że już wiemy, że chodzi o Narcisa Rodrigueza i jego piżmowe zapachy. Mówi tu o flankerze Musk Noir, który z kolei uważa za najseksowniejszy.
który Narciso Rodriguez wybiera do tej topki najelegantszych? That's going to define, in my opinion, the level of sexiness that you're able to convey when you wear this fragrance. But this one is unequivocally, undeniably, and incontrovertibly elegant. And it's one of my favorites of all time. Narciso Rodriguez for her. It's a masterpiece. I love this one so much. Again, not my favorite. No i teraz on uważa, że on jest bezkonkurencyjnie i bezdyskusyjnie w ogóle najpiękniejszy i najelegantszym zapachem właśnie w tym stylu różano-paczulowym. I powiem Wam tak, że to jest, myślałam, że to będzie w ogóle jakiś mask piżmowy, coś, ale właśnie później weszłam w te rozszerzenie, tam był link, przekierowało mnie, więc dokładnie sobie to spisałam. Później przejrzałam wszystkie moje próbki, okazało się, że mam tę próbkę tego zapachu i kiedyś go testowałam i została reszteczka jeszcze do psiknięcia. Więc sobie psiknęłam, żeby to przypomnieć. I to jest bardzo ładny zapach, ale moim zdaniem nie umywa się do Coco Mademoiselle. Jakby konstrukcją zapachu, kompozycją. Dla mnie nie czuć tak idealnie połączonych składników i nie czuć za dobrze takiej jakości. To jest dobrze zrobiony zapach, żebyście mnie nie zrozumieli, ale ponieważ on tu porównuje do Coco Mademoiselle, to mi od razu teraz w głowie te porównanie się nasunęło, czy faktycznie ja uznałabym, że Coco Mademoiselle, że ten powinien wygrać i być w tej top 10 najbardziej eleganckich zamiast Coco Mademoiselle i nie mogę się zgodzić. Oprócz tego, moja wersja Coco Mademoiselle ma genialne parametry i przy Coco Mademoiselle parametry, to, że tam projektuję to na powiedzmy wyciągnięcie ręki, nie przeszkadzają tak jak przy innych woniach typu Alien czy właśnie typu Libre. Tak uważam. Natomiast ten zapach nie jest taki dosyć przyskórny, przynajmniej dla mnie. No ja musiałam cały czas tą rękę sobie przyciągać, bo nie byłam w stanie czuć tego zapachu. On jest bardzo, bardzo ładny, ale ja nie zamieniłabym go na Coco Mademoiselle. Dobra, to był ostatni zapach, więc to już nie ma sensu dalej oglądać. Tutaj zostało 30 sekund, jakieś 40 sekund niech będzie. Także ja też kończę, już dłużej nie przedłużam, słuchajcie już. Bardzo zaskakujące top 10, jeżeli chodzi o taki temat jak elegancja. Troszeczkę inaczej jednak to rozumiemy. Nie wiem, co siedzi w myślach i w głowie faceta, czym kieruje się do końca w tych wyborach. Wychodzi na to, że jednak słodycz u facetów zwycięża. Natomiast moje postrzeganie to są raczej kwiaty i to głównie kwiaty wygrywają, a zapachy waniliowe są dla mnie zbyt sensualne. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, bardzo i liczę na ogrom komentarzy i dzielenia się ze mną tym, co Wy myślicie, jak Wy odbieracie jego top 10 i czy zgadzacie się ze mną, czy z nim. No jestem bardzo ciekawa. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego filmu. Buzieczki, pa pa!